Opa! Jezu, to jest piosenka, której potrzebowałem na Eurowizji 2026. Stop szarym myszką, koniec z tymi wszystkimi ple. Musi być tańc na stole, no halo, I'm dancing on the table. To nie jest piosenka, którą będziemy głęboko interpretować i zanurzać się w otchłani. To nie jest piosenka na wygraną Eurowizji. No to w ogóle nie stoi obok zwycięstwa Eurowizji. Ja po prostu lubię bopy i chcę zabawę. Cześć wszystkim, tu Michulec, witam was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026. Dziś przychodzę do was z nowym utworem, a mianowicie za nami premiera piosenki z Cypru, Antigoni, Jalla. Ja już tę piosenkę słyszałem, bo robiliśmy premierowy odsłuch na moim live'ie. Polecam wam co niedzielę Studio Eurowizja o godzinie 19, więc jeżeli nie chcecie przegapić tego typu rzeczy, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. A kto przegapił, to czas na taką pełniejszą, mocniejszą i może bardziej poukładaną, a mniej chaotyczną reakcję. Czas przejść do meritum. Ale zanim to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnych nowych filmów, reakcji, wywiadów związanych z Eurowizją czy też preselekcjami. Jeżeli spodoba Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę i podbicie kanału, bo to naprawdę mnie motywuje do dalszej pracy, kiedy widzę te efekty. A ja już nie przedłużam. Jalla Antigoni! Daruję Wam te 40 czy nawet 50 sekund teledysku, który poprzedza właściwy utwór. Mam wrażenie, że to trochę czasy, wiecie, 2010 roku, gdzie rzeczywiście wszystkie piosenki były tak zrobione, że najpierw był 3-minutowy teledysk, a potem 3-minutowa piosenka i zawsze było jakieś story. Przejdźmy już do właściwego utworu. Joanna Liszowska po roku na Cyprze, totalnie. No to jest taki Cypr, który pamiętam właśnie z wakacji, czyli wcale nie te piękne plaże, tylko właśnie takie klimatyczne, a la greckie miejsca. Te babcie po prostu pucujące tę furę. Hit. No powiem wam tak. Tekst absolutnie ambitny nie jest. Jest to losowa mieszanka różnych słów z angielskiego i nie tylko. Jezu, to jest piosenka, której potrzebowałem na Eurowizji 2026. Stop szarym myszką, koniec z tymi wszystkimi ple. Opa! Jas! W końcu! Ale jest to też nowoczesne, w sensie jest to oklepany schemat, ale ma takie przerywniki, ma trochę takie zmiany tempa. Jest to ciekawe. No w końcu coś rzeczywiście takiego mocno scenicznego, festiwalowego. Mam wrażenie, że w tym teledysku gra pół Cypru. I to w ogóle, że to jest taka piosenka o takiej, wiecie, bogatej dziewczynie, która lubi fajne rzeczy, ale też ma w sobie trochę cypryjskości. Nawet nie trochę. Uważam, że fani tureckich brzmień, albo takich arabskich, których no nie ma na Eurowizji, bo Turcji nie ma na Eurowizji, nie ma też krajów arabskich, myślę, że będą zadowoleni. Jalla, Jalla. Opa! Nie no. Co prawda Grecja też ma takie bardzo greckie utwory w swoich preselekcjach, więc nie wiem, czy to się gdzieś tam nie wykluczy. Jalla, Jalla. O Boże, ten brzuch to jestem ja za 20 lat, tylko z, wiecie, z flagą Polski i z polskimi konturami. I są instrumenty, wiecie, takie tradycyjne. Ma to z jednej strony taki komercyjny charakter, a z drugiej strony można odszukać w tym właśnie takiego, no takiej prawdy, takich swoich rytmów. No Queen of Vocal to nie jest moim zdaniem i jestem bardzo ciekawy, jak ona wykona te fragmenty najbardziej wokalne. Musi być tańc na stole, no halo, I'm dancing on the table. Dla mnie bomba, dla mnie mega. Jakby w końcu Eurowizję przyniosą mi piosenkę, którą mogę powiedzieć, że mi się podoba.
I nie będzie żadnego ale. Ja wiem, to nie jest ambitny utwór, to nie jest piosenka, którą będziemy głęboko interpretować i zanurzać się w otchłani i słuchać i tak dalej. Nie, to jest piosenka do tańca, ma być super show, ma być moc na scenie. Jeżeli ona mi to zrobi w maju w Wiedniu na 80%, to ja ją... Bo po prostu to ma być moc. Tam mają latać szklanki, tam mają być one wykopywane z tego stołu, tam ma być po prostu energia, ogień, fuego. Tam się po prostu to wszystko ma zagotować i wykipieć, a ja razem z nimi. Naprawdę wow. To nie jest piosenka na wygraną Eurowizji, no to w ogóle nie stoi obok zwycięstwa Eurowizji, ale w końcu mamy coś tanecznego, taneczny bop, trochę taki guilty pleasure, więc jak najbardziej jestem za tym i bardzo, bardzo się cieszę, że Cypr stawia po prostu na coś autentycznego, na coś w swoim klimacie. Oczywiście obawiam się, jak to zostanie zaśpiewane. No to jest, wiecie, uczestniczka Love Island, to nie jest jakaś wielka wokalistka, no ale może taki nieodkryty talent gdzieś tam jest, no nie wiem. To, co na pewno musi zrobić Cypr, to postawić po prostu na coś bardzo naturalnego, bo w tym teledysku i w sumie ta piosenka, ona jest swojska, ona jest w takich ich klimatach korzenno-rodzinno-tradycyjnych. Nie może zrobić jakiegoś przekombinowanego stagingu, który będzie futurystyczno-nowoczesno. Nie, to musi być po prostu proste, normalna taka grecko-cypryjsko-turecka impreza, bo inaczej, no niestety, inaczej to nie będzie autentyczne i szczere. Na pewno jest to piosenka, do której będę tańczyć w Euroklubie i na której będę się odpalać, bo w końcu jest to utwór, który mnie po prostu do czegokolwiek pobudził i naprawdę ja wiem, co powiecie, że ja po prostu mam płytki gust i nie lubię tych przeintelektualizowanych, ambitnych utworów, ale tak jest, ja po prostu lubię bopy i chcę zabawę. O tym jest Eurowizja. Nie tylko o dramach, nie tylko o pięknych wokalach, nie tylko o tych, wiecie, górnolotnych tekstach, o dobrej zabawie i fajnych emocjach również, więc mam nadzieję, że to będzie. A jak Wam się podoba piosenka z Cypru na Eurowizję 2026? Ocencie ten utwór w komentarzach od 0 do 10 punktów. Jeżeli spodobała Wam się ta reakcja, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbicie kanału i subskrypcję, bo wiem, że nie wszyscy z Was to jeszcze robią. Tak więc ja się z Wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Na kolejne reakcje z Eurowizji poczekamy pewnie jeszcze kilka dni do weekendu, ale na pewno nie zostawię Was bez żadnego filmu, tak więc wyczekujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.